Mimo że na dworze jest zimno, wciąż możesz cieszyć się pięknem swojego ogrodu. Jest także wiele do zrobienia, w zależności od pogody, mroźnej, śnieżnej lub nieco cieplejszej zimy. Posadź warzywa zimowe. To, że zrobiło się chłodno, nie oznacza, że nie możesz nadal uprawiać roślin i przynosić je na stół. Wiele warzyw, takich jak jarmuż, brukselka i kapusta, faktycznie smakuje lepiej po wystawieniu na działanie mrozu. Nakarm dziką przyrodę. Choć zimą liście wielu roślin obumierają, w ogrodzie wciąż tętni życie. Przyciągnij zimową zwierzynę do swojej posiadłości, ustawiając karmniki z nasionami, łojem dla ptaków oraz suszonymi kolbami kukurydzy dla wiewiórek. Posadź wiecznie zielone rośliny. Zimozielone rośliny, te, które rosną już w donicy, możesz sadzić o każdej porze roku, gdy tylko temperatura wyniesie powyżej 0 stopni Celsjusza. Jesień to najlepszy czas na sadzenie krzewów i drzew, a jeśli wybierzesz rośliny zimozielone, takie jak ostrokrzew, jałowiec, sosna, cedr i jodła, będziesz upiększać swój ogród przez cały rok, ale szczególnie zimą, kiedy kolor jest na wagę złota. Pielęgnuj ogród zimowy. Kiedy jesteś w środku sezonu wegetacyjnego, trudno jest zatrzymać się i uporządkować szopę ogrodową lub naostrzyć ostrza kosiarki. Skorzystaj z przestojów, jakie przynosi zima i zajmij się niektórymi zadaniami konserwacyjnymi, którymi po prostu nie możesz się zająć, gdy jest ładniejsza pogoda. To wielka satysfakcja wyjść na wiosnę w pełni przygotowanym. Zacznij planować ogród. Pomyśl, gdzie posadzisz nowe krzewy, jakie wysiejesz warzywa. Nie ma nic bardziej ekscytującego dla ogrodnika niż pojawienie się pierwszego katalogu nasion późną zimą. To czas, aby zacząć marzyć i planować, co chcemy zasadzić w nadchodzącym sezonie. Zacznij planować przestrzenie ogrodowe i zamawiaj nasiona oraz letnie cebulki. Przycinaj krzewy i drzewa. Zimowe przycinanie. Zapaleni ogrodnicy wiedzą, że nie tylko to, co widzisz w ogrodzie, sprawia, że jest on satysfakcjonujący, ale także to, co możesz zrobić. Aktywność w ogrodzie zdecydowanie maleje w chłodniejszych miesiącach, ale nadal możesz wyjść i dobrze się bawić przy przycinaniu drzew owocowych, krzewów liściastych i drzew ozdobnych. Sprawdź, kiedy najlepiej przyciąć dany gatunek, zanim przystąpisz do tej czynności. Rozświeć swój ogród. Zimowe dni oznaczają, że ciemność zapada wcześniej. Dodaj trochę blasku do swojego ogrodu zimą, wykonując kilka lodowych oświetleń. To prosty, niedrogi i przyciągający wzrok projekt, połączenie światła i śniegu wygląda spektakularnie. Postaw na zimowe grządki, czyli inspekty. Poznaj odporne na zimę rośliny pojemnikowe i takie, które dobrze sprawdzą się w inspekcie. Ziemia stwardniała przez mróz nie jest łatwa do sadzenia. Jeśli jednak nie możesz się doczekać, zawsze możesz przygotować piękny pojemnik, który możesz umieścić na werandzie, patio lub na podwórku. Rośliny takie jak wintergreen, carex, rubella i odporne rozchodniki są dobrym wyborem do zimowych projektów. Użyj krzewów jagodowych dla koloru. Wybierając rośliny i krzewy do ogrodnictwa, należy pamiętać o wszystkich 4 porach roku. Krzewy takie jak winterberry, nadina domowa, ognik i amerykańska piękna jagoda nie tylko przynoszą zimą mnóstwo kolorowych jagód do Twojego ogrodu, ale także dostarczają pożywienia dla ptaków i innych zwierząt, na które również pięknie się patrzy. Naucz się zachowywać główki nasienne i pióropusze traw. Wiele traw ozdobnych i innych roślin ma ciekawe główki nasienne, które jeśli unikniesz ich wycinania, dodadzą wymiaru zimowemu krajobrazowi. Zapewnią także pożywienie ptakom i innym dzikim zwierzętom, co stworzy kolejną warstwę zainteresowania na Twoim podwórku. Dekoruj ogród zimowymi akcentami. Dodaj wieńce, ozdoby do trawnika i nowe donice do swojego krajobrazu zimą, aby dodać trochę blasku w te mroźne zimowe dni i ciemne zimowe noce. Wybierz rośliny o kolorowej strukturze lub zimowych kwiatach. Zima też może zakwitnąć. Wiele krzewów i drzew ma kolorowe gałęzie, teksturowaną korę lub zimowe kwiaty, a wszystko to zapewnia duże zainteresowanie ogrodem poza sezonem. Sprawdź, jakie rośliny lub krzewy kwitną w grudniu i styczniu. Może to być oczar, dereń jadalny, wrzosiec, zimokwiat wczesny, wawrzynek, wilczydełko. Sadź rośliny z gołym korzeniem, w szczególności rośliny zimowe z gołymi korzeniami, gdy pogoda na to pozwala i ziemia jest rozmarznięta. Zima to doskonały czas na sadzenie drzew i krzewów z gołym korzeniem. Rośliny te mają taką zaletę, że są w stanie uśpienia podczas transportu i kopania, a ich korzenie zakorzenią się w ziemi przed przebudzeniem się na wiosnę. Szybko zaczną rosnąć i rozsiewać swoje korzenie w ocieplającej się glebie. Rozświetl nocy latarniami. Rozweselaj te długie, ciemne, zimowe noce za pomocą dekoracyjnego światła, niezależnie od tego, czy użyjesz lampek sznurkowych, latarni czy lamp niskonapięciowych, rzucają one ciepły blask na zimowy krajobraz.
Kup grzejnik zewnętrzny. Zimą nadal możesz bawić się na świeżym powietrzu, jeśli zaopatrzysz się w grzejnik zewnętrzny. Znaczące grzejniki tarasowe zasilane propanem lub butanem możesz kupić za kilkaset złotych. Zapewniają one ciepło, które stwarza przytulność w chłodne noce pod gwiazdami. Zrób zimowy kompost. Kompostowanie zimą. Podczas gdy kompostowanie wymaga ciepła, aby ułatwić proces gnicia, dobrze zbudowany stos kompostu może generować własne ciepło nawet w zimie. Dodaj trochę izolacji, np. spłaszczonego kartonu na górę i przykryj plandeką, aby zapobiec nadmiernemu zmoczeniu. Częste obracanie go, aby wpuścić do niego powietrze, pomoże również szybciej rozłożyć zimowy kompost. Rób to systematycznie, a do wiosny będziesz zbierać czarne złoto. Zdobądź podgrzewaną wannę dla ptaków. Podgrzewana kąpiel dla ptaków. Zimą, gdy woda jest zamarznięta, może to stanowić problem dla ptaków. Obserwowanie dzikiej przyrody na podwórku to wspaniała zimowa rozrywka. Pójdź o krok dalej niż dostarczenie karmnika dla ptaków, zapewniając ptakom wodę do picia i kąpieli. Następnie usiądź wygodnie przy filiżance ciepłego kakao i ciesz się przedstawieniem. Zainstaluj stację pogodową. Zainstalowanie przydomowej stacji pogodowej nie tylko pomoże Ci zadbać o ogród zimą, ale także umożliwi śledzenie wzorców warunków pogodowych, które będą stanowić podstawę Twojego planu zagospodarowania przestrzennego przez cały rok. Po zainstalowaniu będziesz się zastanawiać, jak mogłeś bez tego żyć. Przeczytaj kilka książek o ogrodnictwie. Chociaż pogoda jest zimna i nieprzyjemna, jest to idealny czas, aby zawinąć się w koc i poszukać informacji. Pracuj nad listą lektur ogrodniczych w miesiącach zimowych, aby zainspirować się na nadchodzący nowy sezon sadzenia i wegetacji. Zacznij pędzić cebulki na parapecie. Jak uprawiać cebulki w środku? Możesz przyspieszyć sezon, wpychając zimą niektóre cebule ogrodowe do pomieszczeń. Niezależnie od tego, czy uprawiasz je w ogrodzie, ziemi doniczkowej czy żwirze, wesoły wybuch wiosennych kolorów w połowie lutego będzie mile widzianym widokiem. Utrzymuj uprawę cebul w domu, aż pogoda się ociepli i będziesz mógł sadzić je na zewnątrz. Zwykle wracają do zdrowia i ostatecznie ponownie kwitną. Utrzymuj swoje ścieżki ogrodowe w dobrym stanie. W architekturze krajobrazu zawsze są jakieś prace konserwacyjne, nawet w środku zimy. Poza sezonem to idealny czas na utrzymanie ścieżek lub wytoczenie nowych. Wymiana połamanych cegieł lub naprawa krawędzi to trudniejsze zadanie, zarówno pod względem fizycznym, jak i z punktu widzenia zarządzania czasem. Gdy pogoda na to pozwala, możesz zrobić to zimą. Zrób palenisko, podwórkowe ognisko. Gorące kakao i pianki smakują jeszcze lepiej w rzeźki wieczór pod gwiazdami. Jeśli masz miejsce na ognisko, przygotuj je do użytku w miesiącach zimowych i maksymalnie wykorzystaj przestrzeń na zewnątrz poza sezonem. Jeśli nie masz jeszcze paleniska, rozważ taki zakup, z którego będziesz mógł korzystać także podczas wakacji. Obserwuj ptaki. Zimowe obserwowanie ptaków. Podwórko może być doskonałym poligonem treningowym dla początkującego obserwatora ptaków. Jeśli masz karmnik i źródło świeżej wody, możesz zacząć od codziennych obserwacji. Pamiętaj, aby spojrzeć również na poziom gruntu, aby zobaczyć ptaki żerujące na opadłych nasionach. Zdobądź książkę o ptakach, aby dowiedzieć się, jak je rozpoznać i zacznij poznawać ich cechy i zachowania. Obserwowanie ptaków domowych to hobby naprawdę otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku, mobilności i wielkości ogrodu. Przynieś drzewa i krzewy. Najlepiej przesadzić duże krzewy i małe drzewa, gdy są w stanie spoczynku w miesiącach zimowych. Nie bój się kopać po opadnięciu ostatniego liścia, zanim ziemia zamarznie. Rośliny te będą miały mnóstwo czasu na osiedlenie się i zadomowienie w nowej glebie przed nadejściem wiosennych roztopów. Wyeliminuj gatunki inwazyjne. Kiedy letni pęd kwiatów wyblaknie i opadną liście, łatwiej będzie dostrzec strukturę krajobrazu. Niepożądane i inwazyjne gatunki będą bardziej narażone i łatwiejsze do usunięcia i wytępienia. Poświęcenie czasu zimą na tę czynność opłaci się, gdy rozpocznie się nowy sezon wegetacyjny.